Cześć, witajcie na kanale Gierce Ninja. Dzisiaj mamy dla Was odcinek na poziomie zaawansowanym. Jeżeli jeszcze nie widzieliście naszego odcinka, który wprowadza do tematyki zarządzania ryzykiem, to link znajdziecie w opisie filmu. Co mamy dla naszych widzów dzisiaj, Filip? Cześć, dzisiaj mamy dla Was rozwiązanie Archer GRC. Stworzone kiedyś przez firmę RSA. Skupimy się dzisiaj w tym demo na module do zarządzania ryzykiem. Na początek przedstawimy, jak wygląda ryzyko i katalog ryzyk w tym rozwiązaniu. Zwróćcie przede wszystkim uwagę na zakres informacji o ryzyku, które możemy zbierać. Oczywiście przedstawimy tutaj pełną wersję, to znaczy wszystkie możliwe dostępne pola. Jest tego sporo. Jest tego dużo, także pamiętajcie, że rozwiązanie Archer jest elastyczne i możemy dostosować te widoki i pola do własnych potrzeb i dowolnie dodawać i ukrywać informacje, które za chwilę zobaczycie na ekranie. Ok, to przejdźmy teraz do systemu. Cześć, tu Iza. Dziś zapraszam Was na wyjątkową podróż po świecie zarządzania ryzykiem operacyjnym z Archerem. Jeśli myślicie, że zarządzanie ryzykiem to żmudne tabelki i niekończące się raporty, pozwólcie, że pokażę Wam, jak może być inaczej. Gotowi? Zatem zaczynajmy. Wyobraźcie sobie, że wszystkie ryzyka w Waszej organizacji są w jednym przejrzystym miejscu. Aplikacja Risk to właśnie taki centralny katalog, gdzie nie tylko widzisz listę ryzyk, ale od razu poznajesz ich status, poziom oraz potencjalny wpływ finansowy. Chcesz znaleźć ryzyka z priorytetem działania? Wystarczy zaledwie kilka kliknięć, filtrujesz wyniki i od razu wiesz, czym trzeba zająć się w pierwszej kolejności. Po prawej stronie od razu rzucają się w oczy graficzne wskaźniki. To one sygnalizują, które ryzyka wymagają natychmiastowej reakcji. A jeśli lubicie mieć wszystko pod kontrolą, górny pasek narzędzi pozwala generować raporty w takich formatach jak Word, PDF czy Excel, ale także dopasowywać widoki raportów do swoich własnych potrzeb. Kliknijmy w jedno z ryzyk, na przykład zarządzanie politykami. W tym widoku dostępne są wszystkie istotne informacje: identyfikator i status, opis oraz źródła ryzyka, a także powiązani interesariusze. Prezentowane informacje obejmują nie tylko to, co i gdzie występuje, ale również kto jest zaangażowany i dlaczego dane ryzyko ma znaczenie, co pozwala na pełniejsze zrozumienie jego kontekstu. Hierarchia ryzyka to sekcja, w której znajdziesz mapę powiązań. Widzisz, czy ryzyko wpływa na lokalizację, aplikacje, procesy lub cele organizacji. W podsumowaniu ryzyka znajdziesz informacje takie jak poziom ryzyka inherentny, rezydualny, kalkulowany, trendy zmian, oczekiwaną roczną stratę, a jeśli coś wymaga Twojej natychmiastowej uwagi, czerwony wskaźnik Warming Indicator nie pozwoli Ci tego przeoczyć. Przechodząc przez kolejne zakładki, mamy pełen wgląd w cykl zarządzania ryzykiem. W pierwszej zakładce ocena ryzyka znajdziemy szczegółowe wskaźniki dotyczące prawdopodobieństwa i wpływu inherentnego, jak również rezydualnego. W zakładce postępowanie z ryzykiem znajdziemy tutaj informacje na temat postępowania, strategii postępowania z ryzykiem, działania, status ich realizacji, ale także informacje na temat zabezpieczeń oraz ich zgodności bądź też nie. W kolejnych sekcjach znajdziemy informacje o tym, czy to ryzyko było transferowane za pomocą polis ubezpieczeniowych oraz znajdziemy informacje na temat kosztów kontroli. W zakładce monitorowanie ryzyka tworzysz i monitorujesz kluczowe wskaźniki ryzyka. Widzisz statusy, wyniki, progi ostrzegawcze. Poniżej znajduje się również sekcja strat. Dowiemy się, ile kosztowały firmę konkretne zdarzenia, jakie były średnie roczne straty. Znajdziesz tu też wszystkie ustalenia audytowe powiązane z tym ryzykiem. Kolejna zakładka prezentuje historię procesu, w którym pracownicy oceniają ryzyko oraz mechanizmy kontroli w swoich obszarach. Umożliwia ona śledzenie wcześniejszych ocen, porównywanie wyników i analizę zmian w czasie. Na koniec warto wspomnieć o hierarchii ryzyka, która umożliwia agregowanie ryzyk od szczegółowych rekordów przez poziomy pośrednie aż do poziomu korporacyjnego. Dzięki temu każdy odbiorca, od specjalisty po zarząd, widzi dokładnie to, co jest mu potrzebne. W kolejnych częściach pokażę Wam system ankietowy, a także opowiem więcej o raportowaniu oraz kokpitach. Tymczasem głos oddaję do studia. No,
Bardzo fajna ta definicja ryzyka w Archerze. Szczególnie podobają mi się te integracje, które widać na dole, czyli powiązania do innych obszarów Archer. Tak, to przyznam, że te integracje są imponujące. Zwłaszcza, że kupując licencję Archer Risk, podobno mamy już te relacje zaimplementowane, tylko na początek one są nieaktywne. Później, jeśli dokupimy licencję na inne obszary, to od razu aktywują się i wzajemnie między sobą przekazują informacje. Zwróciłem też uwagę na te oceny ryzyka. Ciekawe. W jaki sposób przeprowadza się taką ocenę? No właśnie, tutaj Archer może integrować się z innymi rozwiązaniami i na przykład stamtąd pobierać informacje o aktualnych wskaźnikach KRI, czyli kluczowych wskaźnikach ryzyka, czy innych danych, które są istotne dla wyliczenia ryzyka. Słuchajcie, dodatkowo Archer ma bardzo rozbudowany moduł ankietowy. Najlepiej to może zobaczyć ten moduł w systemie. W tej części skupimy się na module ankietowym. Prezentuje jedną z ankiet oceny, która może zostać wygenerowana ręcznie lub automatycznie za pomocą kampanii. W górnej części ankiety dostępne są instrukcje dla osób uzupełniających ankietę. Następnie widzimy sekcję dotyczącą informacji ogólnych takich jak ID ankiety, przedmiot oceny czy termin. Po prawej stronie system automatycznie rejestruje status ogólny, postęp prac, ocenę ryzyka oraz historię zmian, co gwarantuje pełną audytowalność tego procesu. Poniżej znajduje się sekcja Przepływ pracy, gdzie dostępne są informacje na temat osób odpowiedzialnych za uzupełnienie oraz weryfikację ankiety. Między innymi w tym miejscu możemy przypisać wybranych użytkowników do konkretnych ról, a system automatycznie dla tych osób wyśle powiadomienia. Przechodzimy do sekcji pytań, gdzie każde pytanie posiada przypisaną treść, możliwe odpowiedzi, jak również opcję dodania komentarza. Pytania mogą przyjmować różne formy, od jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, przez pytania otwarte, aż po oceny na skalach numerycznych. Moduł ankietowy umożliwia również zastosowanie logiki warunkowej, dzięki której kolejne pytania pojawią się dopiero w zależności od wcześniejszych odpowiedzi respondentów. Respondent w szybki i łatwy sposób udziela odpowiedzi na zadane pytania, następnie zmienia status uzupełnienia i zapisuje ankietę. W kolejnym kroku system powiadamia automatycznie weryfikującego o oczekującym na niego zadaniu polegającym na weryfikacji ankiety. Po zakończeniu wypełniania ankiety wszystkie odpowiedzi automatycznie są zbierane w odrębnej sekcji. To właśnie tutaj widzimy podsumowanie skuteczności w poszczególnych kategoriach oceny. W tabeli mamy wyraźnie podzielone obszary tematyczne. System pokazuje, na ile pytań udzielono odpowiedzi zgodnych lub niezgodnych z oczekiwaną, a także procent trafnych odpowiedzi w danej kategorii. W przypadku udzielenia odpowiedzi niezgodnych z oczekiwaną, system automatycznie generuje zgłoszenia dotyczące niezgodności. Dzięki temu organizacja może od razu przystąpić do pracy nad obszarami, które wymagają ich natychmiastowej uwagi. Filip, Andrzej, co sądzicie o możliwościach Archera w tym zakresie? No i co, Filip? Jakie wrażenia? No muszę przyznać, że te mechanizmy ankietowe są imponujące. Możemy zrobić praktycznie dowolną ankietę i oceniać w ten sposób każde ryzyko. Tak. Zauważcie, że w tym demku może nie wchodziliśmy w szczegóły, ale oprócz ankiet Archer ma całą serię notyfikacji, przypominaczy o wypełnieniu ankiety. Także z perspektywy praktycznej taka ocena ryzyka robi się na zasadzie włącz i zapomnij. Czyli uruchamiamy proces, a później to system ma pilnować użytkowników i na przykład podsumować nam wyniki. No, brzmi naprawdę ciekawie. Ale a propos podsumowania, jak wyglądają raporty z takiej analizy? Czy Archer ma jakieś dashboardy? A wiesz co, z tego co widziałem, to w standardzie jest chyba kilkaset raportów i liczne dashboardy, ale może przejdźmy do systemu, to zobaczymy. W tym materiale zaprezentuję kokpity oraz raporty dostępne w systemie Archer skupione na zarządzaniu ryzykiem. Omówię możliwość tworzenia własnych spersonalizowanych raportów i kokpitów. Pokażę Wam również, jak je eksportować do dokumentów i prezentacji, umożliwiając tym samym skuteczną komunikację wyników analiz z interesariuszami. Dla każdego przypadku użycia Archer udostępnia dedykowane wbudowane kokpity. W obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym dostępnych jest kilka predefiniowanych dashboardów.
Przejdźmy do kokpitu dedykowanego dla kadry zarządczej. W górnej części ekranu widzimy przegląd najważniejszych, najistotniejszych informacji. Sumę strat netto, liczbę niewykonanych metryk, liczbę otwartych projektów ryzyka oraz liczbę ryzyk o wysokim priorytecie działania, a także na sam koniec widzimy także ryzyka, które nie zostały jeszcze ocenione. Poniżej dostępne są szczegółowe raporty, takie jak macierz ryzyka, lista 10 ryzyk z najwyższym priorytetem działania w organizacji wraz z ich opisem oraz wizualizacją poziomów tych ryzyk. Dalej, raporty przedstawiające ryzyka w poszczególnych jednostkach biznesowych, zarówno dla ryzyk inherentnych, jak i rezydualnych. Dalej na kokpicie znajdują się raporty dotyczące kluczowych wskaźników ryzyka i jak one się rozkładają w poszczególnych jednostkach biznesowych. Poniżej na kokpicie znajdują się również raporty dotyczące strat netto z podziałem na jednostki biznesowe oraz szczegółowa analiza strat w ujęciu miesięcznym, wizualizowana liniowo, jak i kolumnowo. Każdy z raportów jest interaktywny. Klikając wybrany obszar lub element, użytkownik zostaje przeniesiony do szczegółowego widoku raportu. Każdy kokpit może zostać wyeksportowany do pliku PowerPoint, umożliwiając szybkie przygotowanie materiałów prezentacyjnych dla zarządu. Starczy parę kliknięć i mamy gotową prezentację na posiedzenie zarządu, na której znajdują się wszystkie wcześniej omówione przeze mnie raporty. W Archerze dostępne są liczne gotowe raporty, które można przeglądać bezpośrednio w systemie, jak również można je eksportować do plików w formacie np. Word, PDF czy Excel. Użytkownicy mogą również tworzyć swoje własne personalne raporty. W tym celu należy wybrać źródło, z którego mają być pozyskiwane dane do raportu, dane, które mają być zareprezentowane na raporcie. Następnie użytkownik ma możliwość określenia, w jaki sposób wyniki na raporcie mają być filtrowane bądź sortowane. Ma możliwość również wyboru raportu statystycznego. W kolejnym kroku może kustomizować swój raport. A gdy raport jest już gotowy, zapisuje go i określa typ dostępu dla innych użytkowników. W ten sposób mamy gotowy raport, który może być zarówno wyeksportowany do plików typu, tak jak już wcześniej wspomniałam, Word, PDF czy Excel, może być wydrukowany, ale może również posłużyć jako jeden z widgetów do tworzenia swojego nowego personalnego dashboardu. Tworzenie nowego kokpitu lub modyfikacja już dostępnego odbywa się w paru krokach. W tym celu należy przejść do dostępnego kokpitu, wybrać na nim 3 kropeczki, wybrać na przykład Add Personal Classic Dashboard, następnie wpisać nazwę dla nowego kokpitu, wybrać jego układ. W kolejnym kroku użytkownik wybiera widgety, które mają być zaprezentowane na raporcie. Na nowym personalnym dashboardzie użytkownik ma możliwość dowolnego przesuwania widgetów, rozszerzania ich widoków. Plastycznie może modelować ten kokpit w ten sposób, żeby dane, które są najbardziej dla niego istotne, były najbardziej widoczne. Tym samym kończymy dzisiejsze nasze demo poświęcone zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w Archer. Dziękuję Wam za uwagę. Mówiła do Was Iza. Do usłyszenia. Czyli co, Filip, jakieś dashboardy były? Tak, jakieś dashboardy ma. Ta warstwa prezentacji tej aplikacji jest naprawdę dopracowana, tak, w porównaniu z innymi systemami. Podoba mi się ten interfejs do tworzenia własnych raportów. Myślę, że już nawet po tym filmie umiałbym to zrobić sam. Ja wierzę, że nawet ale to prawda, ten poziom trudności to jest mniejszy niż zrobienie takich samych zapytań w Excelu. Natomiast dla mnie naprawdę petarda jest ten personalizowany dashboard i eksport do formatu PowerPoint, bo raz zrobisz i co tydzień tylko eksportujesz gotową prezentację, z którą możesz iść na cykliczne spotkania. No i myślę, że zostaniesz na tym spotkaniu dobrze przyjęty. W tej wersji się trzymamy. Okej, myślę, że to byłoby na dziś wszystko. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie znać, czy podobało Wam się to demo.
Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji i śledzeniu naszego kanału. Cześć. Cześć! Do zobaczenia.